Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie w Norwegii. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Dziękuję za lajki, komentarze i subskrypcje. No i jesteśmy znowu tu za Haukeli. Prawie 1,5 godziny jazdy od nas. Jesteśmy dzisiaj na Befaringu, na wycenie, na obejrzeniu. Taki dość niewdzięczny projekt. Czy niewdzięczny, no w zależności od tego, czy klient ma pieniądze, czy nie ma pieniędzy. No bo są dwie możliwości: albo mają pieniądze i chcą to zrobić wszystko poprawnie, albo nie mają pieniędzy i chcą mieć zielony dach. Nie wiem, zobaczymy, co wyjdzie podczas rozmów Asbjorna z klientem. No bo jest tutaj tragedia, jak widzicie, czasem układa się torf w workach. No i tutaj to jest napierdolone. Tych worków tyle, że tego nie dałoby się w ogóle wyrównać, a klient tylko wysłał zapytanie, żeby nadsypać tutaj ziemi. No ale tutaj się tak nie da. Powinny być powymieniane torfstoki, belki trzymające całość. Tu jest akurat nowa, bo to jest dobudówka, domyślam się. Tak mi to wygląda, że to było dobudowane, ten kawałek właśnie. A reszta jest wszystko stare i przegnite. Tak samo deski zamykające wiatrownicę od góry też do wymiany. Wszystkie torfstoki, wszystkie deski do wymiany i wtedy można sypać 15 cm. Wtedy można nadsypać, no ale nie, tak czy siak trzeba by było te worki stąd wyrzucić, pozbyć się ich. Na głównej części domu w chwili obecnej jest w okolicach 7-8 cm ziemi, także nie było problemu z tym, żeby położyć siatkę i nadsypać, bo ta belka teraz, ten torfstok jest niższy niż to, co my stosujemy. No tak, tutaj też widzicie, tutaj też jest nowe drewno. Nowe drewno, wydaje mi się, że cała ta sekcja była po prostu dobudowana w jakimś niedawnym czasie. Ale są jakieś dziwne historie. Te folia drenażowa przez kawałek do połowy, zwykła papa, tutaj jakiś plastik. To wszystko za długie, ten plastik, widać jak jest pozawijany na hakach, które trzymają tą belkę. Więc są dwie możliwości: albo zjechał plastik od szczytu, ale wtedy by ciekło w środku, albo po prostu zrobili go za długiego, za krótko go ucięli. No i wyszło tak, jak wyszło im tutaj. No ale nic. Na telefonie, na kamerce za Asbjornem omówiliśmy ten projekt, co tu ewentualnie można klientowi powiedzieć. I jedziemy do nas na projekt, tam dostawaliśmy rusztowanie. Tam widać nasz projekt stąd. Czy widać nasz projekt stąd? Widać. Tam wprost jest drzewo i tam za drzewem widzę nasz dom z naszym rusztowaniem. Tak, zjeżdżamy teraz tutaj na dół, wjeżdżamy tam po drugiej górce, no i wjeżdżamy tam na szczyt. No i dobra, teleportacja, przenosimy się. O, a tutaj jakaś bida, bez energii, zmęczony, zmarznięty. How are you? Oh, now flexing. Now you are fine, but without camera you are sick and weak and want to sleep, but now, oh. Just flexing to the camera. Tylko to przy kamera, tak to płacze. Without camera just cry baby. Oh, I'm sleepy. Oh, I'm tired. Oh, I'm sick. Oh. I drive. I will drive. Dobra, jedziemy. Jesteśmy na miejscu w naszej lokalizacji. Chłopaki pomogą najpierw. Gudak! Chłopaki pomogą najpierw. Przyjechał do nas materiał. I zaraz bierzemy się za pracę. Tutaj zadanie jest dość proste. Wymiana wiatrownicy, wymiana belki. Materiał jest na miejscu. Chłopaki pomogli go zrzucić. Chłopakowi ze sklepu. Optymalnie byłoby dzisiaj i jutro skończyć to, rozebrać rusztowanie i jutro po pracy wracać z rusztowaniem już do domu. Żeby potem tylko mógł tutaj przyjechać Max z Buczojem albo z kimś nasypać ziemi, żebyśmy my nie musieli tutaj więcej wracać. I tak postaramy się zrobić, podkręcić trochę tempo, żeby w 2 dni to zrobić. Jeszcze musimy rusztowanie przystawić, także próbujemy zrobić to na gotowo.
i wtedy można to rusztowanie rozebrać i przestawić na drugą stronę. Na razie wydaje się w porządku. Jedno winci zmienione, drugie zmienione, trzecie docięte, za chwilę zmieniamy. Niektóre torsztoki też już podocinane. Także jutro zakończymy to, zamkniemy to deską od góry i rozbierzemy rusztowanie. To rusztowanie będzie można zebrać i być może z drugiej strony. Część już spakować na przyczepkę, a z drugiej strony będzie trzeba rozstawić rusztowanie. Chciałem mieć trochę zabawy z rusztowaniem, żeby... Chociaż nie, może nie. Bo takie kamienie, górki są, ale na nogach się to jakoś wyreguluje. Tutaj zaczęli rozbierać, ale bez rusztowania to ciężko to rozebrać. Także wydaje mi się, że jutro skończymy, a pojutrze będzie sypana ziemia tutaj, tak myślę. Że zbiór będzie chciał to wysypać możliwie jak najprędzej, żeby to nie zalegało. Tym bardziej, że planujemy teraz długi weekend wolny. W piątek będziemy pracować, ale jedziemy sobota, niedziela do Asbjorna na kabinę, na hytę Asbjorna. No i zobaczycie, jak to będzie tam wyglądało i co tam się będzie działo. Chociaż tego, co będzie się działo, tutaj nie będę nagrywał, bo na pewno wiedzie jakieś piwko albo coś mocniejszego. No bo w końcu będzie taki odpoczynek. Chris tam świruje na górze. Buczoj świruje w krzakach. Idę na rusztowanie z Buczojem. Te robiłem z Chrisem, teraz wezmę sobie Buczoja za pomocnika, żeby jemu tłumaczyć i uczyć, no bo tu trzeba wszystko trzeba tłumaczyć, uczyć, dlaczego tak, a dlaczego inaczej. Chociaż i tak, no nie da się nauczyć przecież miesiąc człowieka od podstaw, tak jak Buczoja, bo Chris coś tam kuma. Ale myślę, że po pełnym sezonie tutaj, teraz do końca roku i w przyszłym roku, jak cały sezon przerobimy, no to wtedy już będą kumali, powinni już wtedy kumać wszyściutko. Ale na razie, no to taka szkoła. Co tam? Mamy kolejny nieskończony, to jeszcze dociąć tylko na górze. O. Tutaj też już założone nowe. Tutaj stare drewno leży. To się zabierze dźwigiem. Jak przyjedziemy z ziemią, jak Max przyjedzie z ziemią, to zabierze to drewno. O, tutaj rusztowanie przysłania wszystko. No ale 3 strony są zrobione, niektóre deski podocinane. Także może jakby jutro zrobić trochę dłuższy dzień, to może dałoby radę to skończyć, całą pracę w drewnie. Ale to zobaczymy jutro. Co będzie jutro, będziemy się martwić jutro. Na razie cieszymy się, że jest piękna pogoda. Na przyszły tydzień też widziałem, że jest zapowiadana niezła pogoda, znaczy piękna, no nie pada. Nie jest jakoś wybitnie ciepło, szczególnie tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo tu jest wiecznie cały dzień, przez te wzgórza i tak dalej. No ale jest ładnie. Jest ładnie, bo nie pada. A jak nie pada, to już jest fajnie. Tak sobie myślałem, jak jeszcze byłem na Filipinach, ludzie, którzy mnie oglądają, mówiłem wam, że ja tu przyjeżdżam odpocząć, że taka normalna praca na etacie i w ogóle. No i widzicie, jak jest. Przez te wszystkie zawirowania, przez to, że przyjechali chłopcy późno, przez problemy wizowe, sezon mocno w plecy, jeżeli chodzi o czas. No i ja też nie miałem możliwości pracować w pełnym wymiarze godzin, tylko tam jakieś prace u dzieciaków Asbjorna. I tam sobie robiłem na tyle, na ile chciałem. Sam sobie planowałem tak, żeby mi wystarczyło do końca tygodnia albo coś, czasem 5 godzin, czasem 8, czasem 11. No ale nie było takiej regularnej pracy. No także teraz trzeba troszkę gnać, troszkę gonić przed zimą, żeby jak najwięcej projektów zamknąć, bo praktycznie codziennie wpływa nowe zapytanie o nową jakąś wycenę, o nowy projekt. Przez to, że ja się tutaj pojawiłem w tym roku i powiedziałem Asbjornowi o kilku takich ważnych rzeczach, dla mnie ważnych. Pracowałem w różnych miejscach, w jednej firmie, która
wyznaczyła jakiś standard mojej głowy profesjonalizmu. Samemu pracując, tak jak pracowałem samemu, może im kiedyś doszedł do tego poziomu, ale jeżeli bym nie zaczerpnął wiedzy po prostu tak jak pracowałem tam, widziałem jak to wszystko funkcjonuje, jak to jest zorganizowane, to trochę by mi to pewnie zajęło, a tak jak już coś widziałeś, doświadczyłeś, zobaczyłeś jak to działa, no to już jest łatwiej. No i w tym roku Asbjorn, słuchając moich porad, chce się bardzo sprofesjonalizować dużo bardziej, jeżeli chodzi o wszystkie narzędzia, tego typu sprawy. Chłopaki, jak był tutaj Max z takim innym Polakiem, no to pracowali takim byle gównem, no. Jak w zeszłym roku na chwilę z doskoku na jednym projekcie pomagałem, jak zacząłem co oni mają z narzędzia, to się zapałem za głowę. A w tym roku wjeżdża wszystko nowe z Milwaukee, co tylko chcę, to nowe. O, tutaj są kaski nowe wczoraj zakupione i oklejone. Jak widzicie, są teraz naklejki i z tyłu tak samo. Także Asbjorn chce się trochę sprofesjonalizować, żeby, mówię, że odbiór tego był lepszy u klienta i tak dalej. Dużo ładniej to wygląda, lepiej. No i to są poza tym narzędzia, to wszystko to jest na lata ci to będzie służyło. A wcześniej Asbjorn miał dużo narzędzi, ma dużo narzędzi. Tylko wszystko z różnych firm, wiecie, na różnych ładowarkach, na różnych bateriach. A tak się da się pracować, ale ja tak nie będę pracował, że muszę sobie ciągnąć 10 ładowarek po 2 baterie różne do każdego narzędzia. Problem z ładowaniem. A teraz jest to po prostu jakiś system się tworzy. Budujemy tą firmę na nowo. Mimo że firma działa już dość długo, to w tym roku jest budowana na nowo. To by było na tyle dzisiaj. Widzimy się jutro pewnie. Także do zobaczenia. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Kolejny dzień z życia w Norwegii, kolejny dzień z pracy. Wracamy do domu. Która jest godzina? 5:30. No, na 7 będziemy w domu stąd. Jedziemy do domu i zobaczymy, co przyniesie dzień jutrzejszy. Na razie. Witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie w Norwegii. Witam kolejnego dnia. Był klient od rana. No i w każdym języku zdarzają się nieporozumienia. Tutaj było jakieś nieporozumienie z szefem. Klient myślał, że na ten torf, który jest na dachu, że na to co jest nałożymy jeszcze 15 cm. To nie może tak być. Bo to jest tylko uzupełnianie, tutaj nie zmieniamy całego dachu. Więc tutaj była wersja od Asbjorna, że podsypujemy, że tylko podsypujemy na 15 i to wszystko. No ale był klient od rana, porozmawiałem z klientem i zaszły niewielkie zmiany, no ale z trochę dodatkowej pracy, chociaż niewiele. A mianowicie zmieniamy belkę trzymającą torf na wyższą, na 20. W związku z tym zmieniamy też deskę, która zamyka wiatrownicę z 3,6 na 4,8. No ale w związku z tym, że zmieniamy tą belkę, żeby było wyżej, żeby można było więcej ziemi nadsypać, bo klient chciałby mieć więcej ziemi mimo wszystko, żeby dach był zielony, no to wiatrownice, które zamontowaliśmy wczoraj, wyszły za nisko po tych wszystkich zmianach, które były ustalone od rana. Od rana byliśmy wymienić materiał, zwrócić w sklepie to, co jest nam niepotrzebne, wziąć to, co jest nam potrzebne. No i ostatnią deskę musimy podnieść delikatnie o 2 cm, żeby się ładnie spasować z belką, którą teraz widzicie, że tutaj wystaje, co nie? Nie jest to dużo dodatkowej pracy, ale jadąc tutaj rano myślałem, że dzisiaj to skończymy. No ale po tych zmianach dzisiaj nie damy rady tego skończyć, także dokończy się to raczej jutro. Dzisiaj robimy tyle się da, tak długo jak się da i zobaczymy co nam zostanie, na jakim będziemy etapie. Na razie zapowiada się obiecująco. Zaraz będziemy kończyli
pierwszą wiatrownicę. Teraz od drugiej strony musimy nałożyć membranę. Zaraz Wam pokażę, jak będzie to gotowe zrobione, jak to trzeba teraz rozwiązać, bo przez to, że mieliśmy wiatrownicę, no to po prostu wilgoć miałaby kontakt z tym drewnem. Ale to za chwilę, muszę wejść na rusztowanie, także za chwilę do Was wracam. Jesteśmy na rusztowaniu, to o czym Wam wspominałem. Widać różnicę, gdzie była poprzednia wiatrownica i wysokość, a gdzie jesteśmy teraz. No jeżeli nasypaliśmy te ziemi, to wilgoć chodziłaby za to drewno. Z tego tytułu trzeba pas membrany nabić na górę i zawinąć pod ziemię, położyć na tym plastiku. I wtedy będzie to po prostu szczelne, woda będzie miała jak uciekać stamtąd. I właśnie to robimy z buczojem. Ponad godzinę jazdy do domu. Tak nam dzień dzisiaj zleciał. No, pracując z chłopakami naprawdę są problemy, żeby złapać za kamerę. I nagrywać, bo cały czas trzeba pilnować, coś tłumaczyć i tak dalej. No ale jedziemy do domu. Mamy standardowo padła mi bateria wczoraj. Coś jest nie tak z tym GoPro dłuższego czasu. Bateria miała 40% na wyświetlaczu, a zdeformatowała się? Tak, bateria się formatowało, kiedyś kupował to trzeba było naładować i rozładować. Chyba zdeformatowała się bateria i to nie jedna, a więcej. Także nie mogę im wierzyć i ufać, ale planujemy kupić nową kamerkę, także jeszcze trochę na GoPro popracujemy i kupimy coś innego. Jesteśmy na takim etapie. Mamy trzy wiatrownice praktycznie skończone, tu trzeba obciąć tylko jedną deskę. Zabieramy się za ostatnią. Rusztowanie na dwóch stronach mamy już rozebrane, już jest skończone. Dzisiaj piątek, staramy się możliwie szybko skończyć, bo jedziemy na weekend na Chytę. Nie ma co, bierzemy się do pracy, pewnie nie będę zbyt wiele nagrywał podczas pracy, jak to zwykle bywa, ale na koniec coś tam powiem i Wam pokażę, jak to wyszło. I praca skończona, rusztowanie rozebrane i spakowane, pospinane. Tak to się prezentuje wszystko. Ale wieje. Ale wieje. 16:10, jeszcze się nikt o nas nie martwił, kiedy wracamy, bo jedziemy na Chytę dzisiaj wieczorem. Ładnie by wyszło, będą zadowoleni. Teraz tylko jeszcze dojechać do domu z tą przyczepą. To nasz dojebany. Dobrze. Dobra. Podjeżdżam pod przyczepkę. Piątek, godzina 19 i kończymy ten vlog. W nowym vlogu też będziecie widzieli mnie w takim outficie, ale na temat kończymy ten vlog. Kończymy 12 dzień pracy bez przerwy, pora na zasłużony odpoczynek. Jedziemy na Chytę Hasbjorna. Jedziemy, płyniemy. Pora na odpoczynek, naprawdę. Mały maraton. Jeszcze trochę, jeszcze tydzień i pochwalę się. Nie wiem, czy jest się czym chwalić, ile to godzin wyszło w tym miesiącu. Kończymy. Dziękuję za lajki, komentarze i subskrypcje. Pozdrawiam serdecznie, Aleksander Wojtysiak. Między światami. Życie w Norwegii.